Pora zacząć tą obiecaną finalną teorię i seria będzie się ostatecznie nazywała finalnie jak widzicie w tytule. Dzisiaj mamy pierwszy odcinek. Jako że jest to nasz pierwszy raz, to wyjaśnię pokrótce, jak ta seria ma działać, czym się różni od innych odcinków na kanale. Głównym celem serii jest wyjaśnić moją obecną interpretację fabuły FNAF, bo na YouTubach jest to totalnie chaotyczne, bo jeden odcinek, który wypuściłem rok temu, może wciąż być aktualny, a inny odcinek, który wypuściłem miesiąc temu, może już być obalony, nieaktualny, już zapomniany przeze mnie. Więc jest tutaj straszny chaos i musiałbym bardzo często robić długie odcinki z poprawkami. Nie idzie tego śledzić w żaden sensowny sposób, dlatego też ta seria będzie aktualizowana na bieżąco i będzie przetrzymywana na jednej konkretnej playliście, gdzie łatwo ją znaleźć. W przypadku obalonych finalnych teorii ściągnę ją z playlisty, zmienię tytuł, a także opcjonalnie zrobię aktualizację tej teorii w innym filmie. Nie będę się tutaj za bardzo wgłębiał we wszystkie alternatywne możliwości, będzie to po prostu coś, co uważam i dlaczego tak uważam. Więcej konkretów, a mniej jakichś różnych alternatywnych ścieżek. Dzięki temu będzie to raczej opowiedziane mniej jako teoria, a bardziej jako już moje konkretne wnioski. Myślałem, żeby zrobić tutaj The Bite of 87, ale znalazł się trochę inny temat, który według mnie jest warto mówienia. Finalne teorie zaczniemy od ogólnej, całej fabuły FNAF-a. Już widzę to przerażenie w waszych oczach. Ten temat jest w miarę prosty, jakby na to nie patrzeć. Nie będziemy tutaj wchodzić we wszystkie najmniejsze detale na parogodzinną głęboką analizę, tylko powiemy sobie o najważniejszych wątkach fabularnych FNAF-a. Bo każda historia ma swój główny wątek i masę jakichś pobocznych, mniejszych wątków. Springtrap jest wątkiem pobocznym, The Bite of 87 jest wątkiem pobocznym, SL i FFPS to ekstremalnie poboczne wątki. Zacznę od wprowadzenia pewnego nazewnictwa, którego ja używam już od dłuższego czasu i które sprawi, że ten odcinek będzie wygodniejszy w zrozumieniu. Chodzi tutaj o parę różnych wersji FNAF. Z tego jak ja na to patrzę, mamy 3 różne wersje FNAF-a. Mamy oryginalną, prostą fabułę, czyli FNAF 1, mamy kompletną fabułę FNAF, czyli FNAF 1 do FNAF 4 i mamy też rozszerzoną fabułę FNAF, która uwzględnia wszystko od FNAF 1 do UCNA. W żadnym miejscu nie jest też brany pod uwagę FNAF World. Podczas tworzenia FNAF 1 Scott nie planował na zapas wszystkich gier. Nie wiedział, czy jedynka wypali i był gotów rzucić tworzenie gier, ale wyszło. W wywiadzie z Dawko Scott przyznał jednak, że od zawsze wiedział, że FNAF to coś więcej niż tylko jedna gra. Możemy więc domyśleć się, że zostawił jakieś otwarte wątki, czy też miał w planach wątki, których nie wyjaśnił w odpowiedni sposób. Także FNAF 1 to taka podstawowa, prosta fabuła. Kompletna fabuła FNAF-a to FNAF 1 do 4. Sam Scott przyznał, że to było miejsce, w którym uważał, że to koniec, że mamy wszystkie potrzebne nam informacje do rozwiązania FNAF-a. Zanim nie pojawiły się nieporozumienia, to był usatysfakcjonowany tą fabułą. Wiemy też, że Scott chciał oryginalnie zakończyć na FNAF 3, a jednak nie zmienia to dużo w całej tej idei, ponieważ FNAF 4 zawiera rzeczy, które rozwijają parę wątków i Scott przyjął je do tej głównej, kompletnej fabuły. No i na koniec SL i FFPS to dodatek, który tworzy rozszerzoną fabułę FNAF. Według mnie Springtrap zginął w pożarze FNAF 3 w kompletnej fabule, ale zostało to zmienione w rozszerzonej na potrzeby tego nowego zakończenia, coś w ten deseń. Te dwie gry mocno rozwijają postaci Williama, Henry'ego, Mike'a, dodają też zupełnie nowe postacie jak Baby i Ennard. To jest w skrócie dodatkowy wątek fabularny, którego nie było w oryginalnym FNAFie, a który się dopiero tutaj pojawił. No i to tyle w ramach wstępu. Zamierzam używać tych 3 nazw w dzisiejszym odcinku, no i mam nadzieję też w przyszłości. Uważam, że fabuła FNAF-a była i jest bardzo prosta. Jest to ekstremalnie niepopularna opinia, ale taka jest właśnie moja finalna teoria. Od kiedy wszedł FFPS, staram się inaczej patrzeć na FNAF i raczej idę w proste odpowiedzi. No i patrząc na wszystko, co Scott starał się nam unaocznić w bonusowych grach, raczej zaczyna mi to dużo rzeczy układać. FFPS posiada masakryczną ilość małych dopowiedzeń, które bardzo rozjaśniają fabułę. Ostatnio robiłem teorię o Remnancie. Jak się okazuje, Scott zasugerował Remnant już w pierwszej swojej grze, podczas Phone Call 5 nocy i nawiązanie do jakichś filozofii mówiących o żywym metalu. Od oryginalnej do rozszerzonej fabuły FNAF Scott z pewnością rozwinął Remnant na potęgę i ta oryginalna wizja była bardzo prosta. Nie było żadnego Afton Robotics, nie było Scoopera, nie było Zombie Mike'a, nic z tych rzeczy. Po prostu ofiary nawiedzające pobliski metal. To był Remnant na ten czas. To jest pierwszy wątek fabularny FNAF-a, Remnant. Zgodnie z moją interpretacją fabuły, William jest seryjnym, dziecięcym mordercą w pizzerii pełnej metalowych animatroników.
Nie jest jakimś naukowcem, nigdy nie planował żadnego nawiedzania animatroników. Scott raczej mocno stara się zarysować to we FPS-ie. I tym, jak bardzo William jest tutaj zrobiony na potwora, który skorumpował resztę ofiar, przyszedł do pizzerii, pozabijać parę dzieciaków i tak dalej. Nie było to nigdy jasne, ale bardzo możliwe, że Scott chciał to pokazać w jakiś sposób poprzez FNAF 3 i Springiego atakującego protagonistę. Tutaj w FFP jest to znacznie, jawniej, silnie zarysowane. Także William zabija dzieci i nieumyślnie tworzy Remnant. Nie mamy podstaw, żeby twierdzić, że robił to umyślnie, jako że pierwsza ofiara nawiedziła swojego animatronika przez zupełny przypadek, tylko dlatego, że robot ruszył za dziewczynką, którą William zabił i zostawił gdzieś na ulicy. Potem mógł ewentualnie coś zauważyć, że animatroniki się ruszają, zrozumieć, że Remnant istnieje, ale oryginalnie wszystko było przypadkiem. Sam wątek marionetki i nawiedzania animatroników zawsze był dosyć skomplikowany, ale Remnant całkowicie może go wyjaśnić. Bardzo dużo osób nie lubi Remnantu, ale jednak to on skleja ze sobą masę rzeczy. Zawsze wszystko działało w ten sposób, że bo marionetka jest taką wyjątkową postacią, magiczną, daje ofiarom życie. Okej, tylko w jaki sposób? Oczywiście jest to tylko fikcyjna historia, nie wszystko musi mieć jakieś jasne, głębokie odpowiedzi, ale Remnant podaje nam logiczne wyjaśnienia do wszystkiego, w czym marionetka bierze udział. Bo po pierwsze, jeśli marionetka daje ofiarom życie, to kto dał życie marionetce? Dała je sobie sama od tak z kosmosu? Nie. To Remnant. Dusza dziewczynki połączyła się z robotem marionetki. W kompletnej fabule FNAF dziewczynka po prostu zginęła w pobliżu animatronika marionetki, ale Scott zarysował to mocniej w FFP-ie tylko po to, żeby dać nam bardziej jasne konkrety, że ten animatronik polazł za nią, że ją dotknął, położył się na niej i dlatego nawiedza jeden drugie. Po drugie, jaką mocą marionetka niby daje życie innym ofiarom. Jeśli bierzemy pod uwagę Remnant, to po prostu zna trik. Wie, że jeśli zbliży metalowe roboty do zabitych dzieci, to nawidzą one te roboty. Zawsze mówiłem, że minigierka Give Gifts, Give Life jest symboliczna i nawiązuje do Happy's Day, ale zmieniłem zdanie. Na ten moment jestem raczej pewny, że jest ona dosłowna, a przynajmniej jest bardzo bliska dosłowności. Marionetka zbliżyła metalowe głowy animatroników do ofiar, może nawet dosłownie założyła im je na głowy. Sam Remnant wyjaśnia jedną i ostatnią rzecz. Dlaczego marionetka dała życie Williamowi w Springtrapie? Otóż nie dała. Dać seryjnemu mordercy możliwość mordowania więcej osób? Tak, totalnie to zrobiła. William żyje wyłącznie dzięki temu, że jego własna dusza uwięziona w metalowym, sprężynowym stroju stworzyła Remnant. William sam sobie dał życie, podobnie jak każda inna ofiara. Patrząc znowu na oryginalną i kompletną fabułę FNAF, marionetka nie istniała we FNAF 1. Jeśli to marionetka daje ofiarom życie, znaczyłoby to, że Scott ogromnie zmienił fabułę pomiędzy pierwszą a drugą grą. W pierwszej ofiary nawiedziły animatroniki od tak, bez powodu, a w drugiej magiczna marionetka magicznym pstryknięciem palca dała im życie. To byłoby ogromne mieszanie i w tym przypadku FNAF 1 nie jest w żaden sposób godny naszej uwagi. Scott masakrycznie zmienił fabułę od jedynki dalej. Ale nie, mając Remnant wszystko jest jasne. W oryginalnej fabule morderca wcisnął ofiary do animatroników i z tego powodu nawiedzają one roboty, a w kompletnej fabule wszystko mogło pójść w identyczny sposób, a może marionetka trochę w tym pomogła. W obu przypadkach ta historia nie jest zbytnio zmieniona i ma totalny sens, tylko rozwinął oryginalny wątek, a nie przebudował go od zera. I to jest pierwszy wątek FNAF-a, Remnant. Był wprowadzony we FNAF 1, ale dopiero FFPS podał nam jego nazwę, Remnant. Naprawdę łata on wszystkie dziury w magicznych mocach marionetki, podaje nam masę logicznych wyjaśnień. Dużo osób nie lubi logicznych wyjaśnień, bo niszczą one magię, tajemniczość tej historii. No ale co? To fandom wymagał od Scotta dzień w dzień, żeby podał nam konkrety. Ludzie robili otwarte listy do Scotta, chcąc, żeby wyjaśnił nam tą fabułę, więc jak można teraz Scotta winić za to, że dał nam konkrety? Drugim wątkiem FNAF-a jest wątek Golden Freddy'ego. No i jest to ostatnie, o czym chcę powiedzieć, bo FNAF nie jest jakoś bardzo rozległy w te wszystkie główne wątki. To jest też wątek, który został stworzony w pierwszej grze, bo Golden Freddy zawsze jest tym najważniejszym, najbardziej tajemniczym animatronikiem. Uważam, że nie jest to po prostu wątek Golden Freddy'ego, a wątek Golden Freddy'ego i Mike'a. Oryginalna fabuła daje nam Golden Freddy'ego jako easter egg, daje nam It's Me, ten główny tekst powiązany z paranormalnymi rzeczami w pizzerii i zgodnie z masą teorii z samym Golden Freddy. FNAF 4, FNAF SL i FPS bardzo mocno naciskały na postać Mike'a. We FNAF 4 protagonista minigierek to ugryziony dzieciak, ale protagonista tego horrorowego gameplayu zdaje się być Mike'iem.
The Survival Logbook sugeruje, że to Mike ma koszmary, a poza tym protagonista czwórki słyszy phone call o The Bite of 87, pochodzący z FNAF 1 z 1993 roku, który słyszał właśnie Mike. Moją obecną teorią jest to, że Golden Freddy to ugryziony dzieciak, co sprawia, że mamy masakrycznie dużo powiązań pomiędzy Mike'iem a Golden Freddym, co też kieruje nas do teorii, że Mike to starszy brat, dzieciak z maską Foxiego. W tej teorii wątek Golden Freddy Mike polega na tym, że Mike szuka swojego brata. W oryginalnej fabule Mike był stróżem nocnym tylko po to, żeby znaleźć Golden Freddy'ego, stąd It's Me jest tutaj interpretowane na to ja, to mnie szukasz. Stąd też mamy kolesia, który pracuje z autyzmem, mimo tego, że słyszy śmierć Fongaja, jest otoczony przez przerażające roboty. On tutaj przyszedł w jakimś konkretnym celu. FNAF 1 sugeruje nam po prostu, że Mike przyszedł tutaj po Golden Freddy'ego. FNAF 2 sugeruje nam, że Fritz Smith to Mike Schmidt i tym bardziej kieruje nas na to, że Mike nie jest jakimś zwyczajnym stróżem nocnym, ma tu jakiś swój cel. Jeśli to nie jest protagonistą FNAF 3, to ta gra pokazuje, że był tutaj do samego końca i pomógł swojemu bratu ostatecznie się uwolnić. No i potem FNAF 4 daje nam backstory do Mike'a. Skoro gra nam wiąże go z Mike'iem Schmidtem z FNAF 1, to powinien też pojawić się w minigrach i tutaj najwięcej sensu ma właśnie starszy brat. FNAF 4 wyjaśnia, dlaczego Mike szuka swojego brata. Jest to swego typu wątek odkupienia win. To on doprowadził do śmierci swojego brata, dlatego szuka go, by dać jego duszy spokój. Rozszerzona fabuła dodaje masakrycznie dużo do postaci Mike'a, a wszystko to, żebyśmy mogli jaśniej spojrzeć na jego rolę w poprzednich grach. Sister Location jako pierwsze sprawiło, że fandom zaakceptował, że Mike jest istotny w fabule. Oczywiście ten wątek ze skupowania został też dodany w tej grze. Nic nie świadczy o tym, że w kompletnej fabule Mike był zombie. Niby pracuje na nocnych zmianach, jest zwolniony za smród, co totalnie pasuje do motywu ze skupowania, ale jest to bardziej coś, na czym Scott bazował tworząc nowy wątek, a nie rozwijał stary wątek. Sister Location mówi nam też, że Mike szukał swojej siostry, co bardzo pasuje do wątku szukania swojego brata i zdaje mi się, że Scott stworzył Elizabeth tylko po to, żeby nakierować nas właśnie na cel Mike'a. W kompletnej fabule celem Mike'a jest szukanie swojego brata, a w rozszerzonej fabule FNAF'a jego rolą jest szukanie swojego rodzeństwa i brata i siostry. W tym miejscu pojawia się pytanie, w jaki sposób ugryziony dzieciak to Golden Freddy, jeśli ten animatronik jest jednym z 5 zabitych dzieci przez Williama. Nie łączy się jedno z drugim. Z jednej strony mogę powiedzieć po prostu tyle, że to jest proste rozwiązanie, prosty wątek. Urodziny ugryzionego dzieciaka wyraźnie nawiązują do The Happy's Day, więc sam ugryziony dzieciak jawnie nawiązuje do Golden Freddy'ego. Jeśli jest tym animatronikiem, to w piątce jest wyjątkowym, specjalnym, który zginął w zupełnie inny sposób. No i FNAF nam potwierdza, że Golden Freddy jest rzeczywiście wyjątkowy. Wygląda na to, że marionetka nie dała mu życia. Wygląda też, że jest totalnie odrębny od reszty animatroników. Dodatkowo dla mnie to jedyna teoria, która sprawia, że FNAF 4 ma sens. Bo jeśli ugryziony dzieciak jest kimkolwiek innym, to znowu nie wiemy, dlaczego FNAF 4 w ogóle istnieje. Jaki jest tutaj cel? Dlaczego Mike jest protagonistą FNAF 4? Wracamy do dziury, w której FNAF 4 nie ma sensu, jest niepotrzebny, Scott głupoty stworzył w czwórce. Pamiętajmy też, że Scott powiedział, że z początku chciał rzeczywiście skończyć fabułę na FNAF 3. FNAF 4 więc bardziej rozwija wątki niż je tworzy. Nie ma sensu, żeby jakiś wątek nie miał sensu w fabule aż do FNAF 3 i został dopiero wyjaśniony we FNAF 4. Jeżeli ugryziony dzieciak to Golden Freddy, to FNAF 4 po prostu jest rozwinięciem wątku, który już miał w miarę satysfakcjonujące zakończenie. Mieliśmy dzieciaka, który jest wyjątkowy, z 1/5 ofiar, który dostał Happy's Day. Czwórka daje nam kontekst pod ten Happy's Day. Wyjaśnia nam, kim był Golden Freddy. Ale jak wyjaśnić ugryzionego dzieciaka jako jednego z zabójstwa 5 dzieci? Istnieją takie wyjaśnienia. Ja osobiście uważam, że finalna minigierka FNAF 4 jest mówiona przez Williama i zdanie I will put you back together oznacza, że to William sprawia, że ten nawiedza robota. William mógł zabić 4 dzieci i zgłosić jednocześnie zaginięcie swojego syna tylko po to, żeby zrzucić odpowiedzialność z siebie i z Mike'a na innych. No i ma to sens. FNAF 1 ekstremalnie mieszana w gazetach. Kamery w restauracji zaobserwowały 2 dzieci zaciągniętą do safe roomu, a rodzice zgłosili zaginięcie 5 dzieci. Dlatego też policja powiązała jedno z drugim, ale nie oznacza to, że 5 dzieci rzeczywiście została tam zaciągnięta. Nie oznacza to też, że wszystkie dzieci rzeczywiście zginęły tego samego dnia, któryś z rodziców mógł kłamać. Co bardzo pasuje po to, że Golden Freddy nie jest częścią show w FNAF 1.
Dodaje nam tu też nowej głębi w wątku poczucia winy Michaela. Mogło nim wstrząsnąć to, do czego William się posunął, żeby oczyścić go i siebie z zarzutów. W temacie samej kwestii I will put you back together, według mnie ciekawym tematem jest to, że Aftonowie powtarzają się po sobie cały czas. I will put you back together, I'm still here i tak dalej, i tak dalej. Według mnie Scott użył tych kwestii tylko po to, żeby powiązać ich ze sobą, że Aftonowie mają specjalny sposób mówienia, że tam William może kiedyś mówił o jakichś swoich ideach, składania rzeczy z powrotem i tak dalej i na tym bazują wszyscy mówią w podobny sposób, bo są jedną rodziną Aftona i to też by świadczyło za tym, że w minigierce z FNAF 4 mówi właśnie William. Według mnie mamy tylko jedno satysfakcjonujące rozwiązanie wątku ugryzionego dziecka, jest nim Golden Freddy. Nawet jeśli moja interpretacja wydarzeń, co zrobił William i jak on się łączy z pozostałą czwórką dzieci, jeśli to nie jest poprawne, to dzieciak nie może być nikim innym. Też mówienie, że nienawidzę on żadnego animatronika nie ma żadnego sensu, bo znowu oznacza to, że FNAF 4 jest totalnie niepotrzebny, niczego nie wyjaśnia. No i wyobraźcie sobie taki storytelling, taka historyjka piękna. Główny bohater już jest bliski śmierci, nikt mu nie może pomóc. Nagle z grupy, z tyłu wychodzi jakaś tajemnicza postać, która mówi: przesuńcie się, uratuję go, złożę go z powrotem. No i nie udało się, koniec historii, dziękuję za oglądanie. Tak, to jest zdecydowanie bardzo satysfakcjonujące zakończenie, super historia, ten plan zasłużył sobie na Oscara, dajcie mu go, w ogóle idźmy stąd, fabuła rozwiązana. Naprawdę. Nie wyobrażam sobie, żeby Golden Freddy nie był ugryzionym dzieciakiem, żeby to był ktokolwiek inny. To musi być Golden Freddy. Scott wykorzystał FNAF 4, żeby dać nam backstory tego tutaj dzieciaka. Tyle. Moją finalną teorią na temat tego całego wątku fabularnego jest to, że Mike doprowadził do śmierci swojego brata, a William, jego ojciec, załatwił, że ugryziony dzieciak nawiedził animatronika, następnie zrzucił całą winę na tak zwanego Purple Guy'a, którego tożsamości nikt nie znał. Mike, chcąc odpokutować swojej winy, szukał swojego brata, pomógł mu się uwolnić. W kompletnej fabule miał to miejsce we FNAF 3, a w rozszerzonej fabule, cóż, temat jest bardziej skomplikowany, bo mamy Ultimate Custom Night. Moja finalna teoria jest taka, że fabuła FNAFa jest prosta i nigdzie nie dojdziemy z skomplikowanymi odpowiedziami. Jeśli teoria bazuje na tym, że dźwięk, który Scott kupił gdzieś w internecie i weźmiesz ten dźwięk, puścisz go od tyłu i dostaniesz sekretną wiadomość, albo odwalać jakieś kosmiczne teorie, że Henry jest pradziadkiem Williama, a żyje tylko dzięki Remnantowi i coś tam. No bo może, to jest możliwe. Nie udowodnisz, że tak nie jest. To jeżeli idziecie w takim kierunku, to polecam ostro zwolnić i przemyśleć to jeszcze raz na nowo. Większość teorii została obalona, bo najczęściej idziemy z bezsensownymi kosmicznymi argumentami. Niektórzy myślą, że powinniśmy myśleć niekonwencjonalnie, ale idziemy z tym zdecydowanie za daleko. Potem ludzie dochodzą do wniosku, że fabuła FNAFa nie ma sensu i Scott nie szanuje fanów. Nie jestem psychologiem, ale wydaje mi się, że ludzie nieświadomie mylą teorię z rzeczywistą fabułą. Nasze zrozumienie FNAFa zmieniało się tysiące razy, wciąż się zmienia i według mnie to stwarza opinię, że historia nie ma sensu, że jest zamieszana na siłę, że Scott już sam nie wie, co robi. Scott zmienił jedną rzecz, tylko jeden raz w ciągu 4 lat. FNAF jest trudny, tak, bo FNAF jest zagadką i zagadka jest trudna, ale fabuła nie jest trudna. Fabuła jest prosta, fabuła jest napisana na kolanie. W wielu miejscach Scott najprawdopodobniej przesadził i ta zagadka była zbyt niejasna. Mogę się z tym zgodzić, ale poza tym sama fabuła FNAFa jest ekstremalnie prosta. Nie ma żadnych wywalonych kosmicznych plot twistów. No i to tyle. To jest moja finalna teoria na temat głównych wątków FNAFa. Tak właśnie widzę główną fabułę tej gry. Nie oznacza to jeszcze, że to koniec teorii. Jak już mówiłem, to tutaj to są 2 główne wątki FNAFa, ale może mamy też tutaj masę wątków pobocznych, którymi chcę się zająć. Jest jeszcze masa rzeczy, których nie wiemy i nie rozumiemy. Nie zrobiłem prawie żadnych odcinków na temat Ultimate Custom Night'a, a mamy też spore zaległości w FPS-ie, w Sister Location, no i są jeszcze wątki w grach z kompletnej fabuły, które chciałbym jeszcze raz omówić. To jeszcze nie koniec i moja seria finalnych teorii będzie dosyć duża. Obok nich będzie masa mniejszych, pobocznych odcinków. Także cóż, dziękuję wam za oglądanie. Jak zawsze zapraszam do dyskusji w komentarzach waszych przemyśleń na temat tej teorii, co wam się podoba, co wam się nie podoba. To jest moja pierwsza finalna teoria i czuję się bardzo pewny w tym temacie. Ale cóż, na dzisiaj to tyle.
Dziękuję, do zobaczenia w następnych odcinkach.